Przekształcam samochód w spanie, bo znowu mam przecież nawalone wszystkiego. Ale mamy lato, tego lata, bo muszę iść do bankomatu po kasę, bo tam gotówką się płaci. Bronie wykonywane ręcznie. Tutaj chodzą jacyś wojowie. Zobaczcie, jak mi się fartło. Akurat most zamknęli za mną, jak tylko przeszedłem. Jestem przy perełce. Pewnie 1 000 000 stopni w środku jest. Yo! Siema, witam serdecznie w kolejnym odcinku, kolejnej wycieczce May. Jadę dzisiaj do Wolina na festiwal, to, no, tak się nazywa to festiwal wikingów i Słowian wikingów, coś takiego. Jadę, dzisiaj się dopiero to zaczyna, jadę tak sobie zobaczyć, tam na pewno nic nie będzie, po prostu chcę zobaczyć, tylko obejść sobie, zobaczyć co tam jest. Nigdy tam nie byłem, zawsze chciałem pojechać. Dodatkowo jest tam mój kolega, będzie tam będzie. No zobaczymy, jak to wyjdzie. Generalnie przede mną jakieś 80 km, także niedużo. Jestem po swojej czwórce kolejnej. Jadę oczywiście gdzieś się przespać. Po drodze sobie znalazłem takie miejsce, więc zaraz się zatrzymam. Zjem sobie może coś jeszcze na ciepło, prześpię się i dalej później do Wolina polecę. Tam kawałeczek. Dobra, lecimy bez zbędnego gadania. Pogoda, zobaczcie, piękne słoneczko, kurde, ale ma być tylko 20 stopni. Bardzo fajnie, nie gorąco i to mi się podoba. Jedziemy. Kurde, zobaczcie jaki ruch jest jak cholera. Teraz akurat mało ich jedzie, ale cały czas mnie samochody mijają. A mamy dzisiaj poniedziałek. Więc nie wiem, czy może jeżdżę nad morze, bo to wakacje w sumie to mogą jeździć. Ale powiem wam, że lato mamy teraz do dupy, kurde. Czasami było gorąco, 2 dni, może 3, a później zimno. Dzisiaj w nocy na przykład pracy mieć 12 stopni byłem, no? Tam na którymś wyjeździe, kurde, w czapce chodziłem. No, ciekawe jak będzie tam bliżej wybrzeża, właśnie Wolin. No. Kurde, ale głodny jestem. Stanę na miejscówkę, tu znalazłem. Co zrobię jakąś herbatkę albo zupkę sobie zrobię. Mam ochotę, zupki dawno nie jadłem, bo tylko na wyjazdach takie rzeczy jem. Z kanapeczką, bo już nie dojadłem kanapek pracy. No, będzie żarcie. No i takie sobie miejsce znalazłem do spania na dzisiaj. A, tutaj jakieś na grilla coś jest. Tu piękne słoneczko, patrzcie. Takie do przespania się. Do Wolina mam już bardzo rzut beretem, po prostu przekształcam samochód w spanie, bo znowu mam przecież nawalone wszystkiego. Otwórzmy. O. Zobaczcie, muszę wszystko, kurde. Najgorsze to jest właśnie to wypakowywanie i przekształcenie samochodu w spanie. No nic, jak trzeba, to trzeba. Tutaj mam też burdello. Jeszcze muszę sobie je zrobić, bo jestem głodny. O. Wpadłem do sklepu na jakieś małe zakupki, bułki. Jakieś tam pierdały takie. Parę groszy wydałem. Dobra, przekształcam to wszystko. Szkoda mi czasu, więc przekształcam to wszystko do spania i widzimy się za chwilę. Teraz sobie zjemy coś na ciepło. O. Wodę wlejemy najpierw. Kanapeczki z pracy niezjedzone. Zupka serowa, ale to zaraz. Kurde, znowu nie kupiłem worków na śmieci. Pamiętajcie, że muszę kupić worki na śmieci. Tym sobie kanapeczki mam z szyneczką i będzie git. Dobra, niech się tutaj smaży. A my zobaczmy, co tutaj w ogóle jest. Stolik, zobaczcie, ściana. Grilla zrobili. O, pierwszy raz się z takim czymś spotykam. To chyba była wiata kiedyś, zobaczcie, bo są takie kotwy. O. A nie myślałem, że to grilla, to jest stolik jakiś, kurde. Dziwna sprawa. O. Proszę bardzo. Turyści. No, a sobie perła tak będzie stała. A w perle Marcel. Czekajcie, uchylę sobie okienko. O, żeby był przewiew, tam też. Cykfuch. Zjem, słuchajcie, idę spać i widzimy się później, bo szkoda mi czasu, jak już mówiłem. Trzeba do Wolina polecieć. Plan mam taki, że w ogóle właśnie powiem wam. Plan mam taki, że lecę do Wolina, do Wikingów.
połażę sobie tam trochę, zobaczę. Może później skoczę na rower i rowerem sobie pojeżdżę. Może nad morze pojadę znowu, bo jestem bardzo blisko morza. No zobaczymy, pojeździmy sobie po okolicy. I takiego mam plana. A co wyjdzie dalej? Zobaczymy, bo to jest czysty spontan. Jedyny plan to właśnie ci wikingowie, a dalej zobaczymy, gdzie drogi mnie zaprowadzą. Dzień dobry. Na mnie wstaje nowy dzień. Jest godzina 13, pospałem niecałe 4 godziny, tradycyjnie po ostatniej mojej nocce. Do wyspanych się nie zaliczam, ale zaraz dojdę do siebie i walimy na Wolin. Ale to za chwilę. Spało mi się bardzo, bardzo przyjemnie. Choć jest słonecznie, stoję sobie w zacienionym miejscu. Jest bardzo przyjemnie. Jest, powiem wam, ile stopni. To nie jest tak gorąco, a nawet bym powiedział, że jest tak chłodno. 20 stopni jest. I z tego co widzę, cieplej ma nie być. W nocy, słuchajcie, 12 stopni ma być w nocy. Ale mamy lato, tego lata. Normalnie jak jesień jakaś, nie? A ponoć planeta płonie. No nic. Dobra, robię kawę. Kucheneczka. O. Jak to się stało się? Choć jestem przy drodze, powiem wam, że ta droga to jest taka, wiecie, trzeciego sortu, mało uczęszczana. Kurde. Co jakiś czas jakiś samochód przejedzie, ale w ogóle tego nie słychać w samochodzie. Ja w ogóle tego nie słyszałem. Spałem jak zabity, po prostu. Czuję małe zmęczenie po pracy. Jeszcze nie wiem, się rozbudzę. Dzisiaj będę chodził jak na haju taki, kurde, jak zwykle, jak jestem niewyspany. Najgorsze, wiecie co jest? Tylko to, że tam... Nie da się tutaj wziąć mieszana, niestety. Bo księżula oglądam. Tam u Wikingów niestety nie można nagrywać, kurde. Właśnie doczytałem. Bo tam trzeba jakieś zgody, zgody od tego stowarzyszenia uzyskać. Gdzie ja tam zgodę dostanę, kurde. Nie wiem kogo szukać nawet. Pójdę tam, zdam wam później relację, jak to tam wyglądało. Nie można, więc nie będę robił nawet z ukrytej kamery, bo nie o to w tym chodzi, by łamać czyjeś zasady. Ludzie fajną robotę tam robią, mają swoje zasady, więc będzie trzeba to uszanować. No trudno. Pójdę, zobaczę, obejrzę i tyle. No zaraz dopiję kawę i idę. Idę zobaczyć. To tak samo jak pojechałem do Oświęcimia, chciałem sobie, kurde, tam wiecie, no nie wiedziałem też, że nie można tak sobie filmować, chociaż to logiczne w sumie jest. No i też pojechałem, nie nagrałem nic, nie było, znaczy nagrałem, no, cały czas nagrywałem, bo nagrywać mogłem, tylko nie mogłem tego wykorzystać do filmu na YouTubie. O, bardzo fajna wycieczka miałem z przewodnikiem, wycieczkę w Oświęcimiu, polecam każdemu. Nałaziłem się tam tyle się dowiedziałem rzeczy, wszedłem w takie miejsca, gdzie normalni ludzie tak za marszu nie wchodzą, bo jak macie przewodnika, tam możecie wejść do jakiegoś tam bloku, nie pamiętam numeru, gdzieś tam i zwiedzić sobie dodatkowe miejsca. Dobra, ale nie o tym. Dobra, więc mówię, kawę dopijam, zaraz sobie lecę. Tam będzie mój kumpel Bartek. Myślę, że będzie fajnie. Zdam wam później relację. Ale to za chwilę. Najpierw musimy tam dojechać do Wolina i znaleźć jakąś miejscówkę. Znaczy, tam jest parking, sobie na parkingu stanę. A później poszukamy jakiejś miejscówki. No chyba na rower dzisiaj nie pojadę, bo jednak zanim tam pojadę do tych Wikingów, zanim połażę, to będzie późno, a wieczorem nie będę chciał. A jutro ma być jeszcze cieplej niż dzisiaj, więc sobie jutro na rowerek skoczę. A dzisiaj tak połażę o tam. W busie porobię, co muszę porobić, bo mam lapka, będę tutaj, kurde, robił, wiecie co, montował filmy. Już jestem prawie na bieżąco ze wszystkimi materiałami teraz, więc na chwilę obecną filmy powinny się pojawiać co 2 dni, dopóki nie wyjadę z materiału zaległego. Później może ta częstotliwość się troszeczkę zwiększyć. Zobaczymy, pożyjemy, zobaczymy, jak to się mówi. Wiecie co? Teraz tak jadąc z tego miejsca, tam gdzie spałem, po drodze chyba ze 3 miejsca były fajniejsze niż te, w którym spałem. No ale no co ja na to poradzę? Zawsze tak jest. Na mapach nie wszystko jest zaznaczone w
W moich podróżach przekonałem się o tym niejednokrotnie. No ale wiecie jak jest. A teraz jadę z boku dróżką, tam jest S3, a tu jest z boku stara droga. Zawsze się zastanawiałem, jak ci ludzie tutaj wjeżdżają. Teraz już wiem. Po prostu z boku jest taki wyjazd i tyle, nie? Bez możliwości wjazdu na S3. No ale ta droga jest dużo lepsza, bo nie ma ruchu w ogóle. I wjeżdżamy do Wolina, most woliński, tylko ciągle jakieś roboty są, kurde. No, doleciałem do Wolina, stanąłem sobie tak na parkingu, idę teraz na miasto i do tego centrum Wikingów, które jest tam w lewo, ale najpierw sobie skoczymy jeszcze na Miacho, bo muszę iść do bankomatu po kasę, bo tam gotówką się płaci. Znaczy się na tych stoiskach, wiecie, bo ja chcę kupić sobie miód pitny. No, miód pitny chcę kupić. Ale zobaczymy jak wyjdzie. Otóż mi on, bankomat. Kurde, w dupę wiesz, że ten bankomat obsługuje tylko kartę. Ja chciałem zapłacić albo blikiem, znaczy wypłacić albo blikiem, albo zbliżeniowo. Nie da rady, szukamy innego. O, patrzcie, już tutaj chodzą Słowianie. Tak właśnie chodzą poubierani ludzie tam w tej wiosce Słowian i Wikingów. A tak wygląda taki skwerek w Wolinie, bardzo przyjemnie, fajnie. Tam jest kościół z XIII wieku, a tam idziemy na razie pójdziemy na nabrzeże zobaczyć i z drugiej strony zobaczymy tą osadę Wikingów. Może wyglądać bardzo fajnie. O, tam po drugiej stronie te zabudowania, widzicie? To wszystko jest miasteczko Wikingów, Słowian i Wikingów, coś takiego. Nie wiem, czy już zakalecza nazwa, podejrzewam. Wybaczcie mi, ale patrzcie, Wolin bardzo ładne miasto. Tutaj jakiś cyrk się rozkłada, czy coś. Tam widzę jakieś kampery podjechały, na trawniku stoją, dziwna sprawa. A tak generalnie wszystko ładnie wygląda, zobaczcie. Takie nabrzeże. Tamtą stronę jest do morza. W tej wycieczce pewnie może zobaczymy, bo zamierzam podjechać, bo mam blisko, na rowerze. O. A tu jest takie nabrzeże. Dobra, tam dalej nie będziemy iść. My zmierzamy tam. No tak mówię, niestety nic tam nie nakręcę, bo nie mogę. No ale to nic, opowiem wam później. Na razie idziemy, zobaczymy z góry, z mostu jak to będzie wyglądać. Ja muszę pójść tutaj tym mostem, o tam, i tam jest zejście, z tego co widzę. No tym mostem tam jechaliśmy. Tu jakiś silos chyba. No. O. A z góry to tak wygląda. I tam musimy zejść, tam jakieś pagódki są. Ciekawe czy tędy wejdę, ale chyba wejdę, co? A jak nie, to trzeba dookoła iść. Słuchajcie, tam idzie grupka tych Słowian poprzebierani, ale nie zeszli tutaj, więc chyba tędy się nie wejdzie. A szkoda. Kurde, taki kawał muszę iść, a tam można było samochodem podjechać. A, dupę, trudno, przejdę się. Na całe szczęście jest to taki skrót, że tędy się schodzi, trochę pod mokłym terenem takim idzie tamtą stronę, gdzie ta grupa idzie, Słowian. Idę za nimi. A few moments later. Już jestem po zwiedzaniu, jak widzicie, centrum Słowian i Wikingów. No klimat jest, powiem wam, nieziemski. Dostałem taką naklejkę, znaczy naklejkę, pieczątkę, jak kupujecie bilet, taką na rękę dostajecie. Oprócz biletu, że łazicie, że możecie łazić sobie. No klimat jest, powiem wam, nieziemski. Jak ktoś grał w grę Oblivion, to poczuje ten sam klimat co w tej grze. Naprawdę zarąbista sprawa. Chodząc tutaj można cofnąć się w czasie i poczuć klimat tamtych lat, starych dziejów. Ludzie poubierani z epoki, szałasy, domki z drewna, kryte strzechą. No kurde, robi to niesamowite wrażenie. Przyjadę tu na pewno jeszcze raz w przyszłym roku. Chciałbym tu zabrać rodzinę. Może mi się to uda, zobaczymy. Bo naprawdę ja lubię bardzo takie klimaty. Te drogi pokryte drewnianymi deskami, gdzieniegdzie bez desek, troszeczkę błota. No robi to nieziemski klimat. Właśnie te domy ze strzechy, tam jakieś paleniska. Możecie kupić tutaj miody pitne, bronie wykonywane ręcznie, doskonałe materiały, nie takie jak wiecie w sklepach. Tu wszystko jest wykonywane ręcznie. Ja też zrobiłem zakup, kupiłem sobie
miód pitny, Trójniak. Naprawdę warto, jeżeli ktoś chce poczuć właśnie taki klimat, przenieść się w czasie, to zapraszam do Wolina, do Centrum Słowian i Wikingów. To się naprawdę nie zawiedziecie. Szkoda tylko, że nie można tam było kręcić materiału wideo, znaczy można na pozwoleniem, ale ja będę pozwolenia szukał, bo naprawdę byłby bardzo ciekawy materiał. Ci ludzie, którzy tam właśnie tutaj chodzą, jacyś wojowie, tam wyrabiają broń, tam stawiają jakąś chatę, tutaj kobiety gotują strawę dla swoich wojów. No i karczma, który możecie zjeść oczywiście, napić się napitku. Wszystko właśnie w tych klimatach. Ja pierdzielę, ale się już nałaziłem, kurde, taki kawał drogi trzeba przejść tam. Jeszcze tam się trochę połaziło, trochę po Wolinie, normalnie nogi mi w dupę wchodzą. Ale cóż to. Zmierzam teraz do auta, muszę znaleźć miejsce na nocleg. Zobaczcie, jak mi się fartło. Akurat most zamknęli za mną, jak tylko przeszedłem. W ogóle już na końcówce jak szedłem, to już zamykali. Ale chyba czeka facet na mnie, ten tam u góry co siedzi, żebym przeszedł. Jestem przy perełce. Pewnie 1 000 000 stopni w środku jest. O mój Boże. Nie no, masakra jest. Muszę iść pootwierać okna, bo przecież zdechnę tam zaraz. Otworzę sobie okno podczas jazdy. Muszę sobie znaleźć jakąś miejscówkę. Ja tam znalazłem wstępnie jakieś miejscówki, ale Jezu, jak to gorąco. Ale muszę pogrzebać i dokładnie przeanalizować sytuację, co, gdzie, jak, i jedziemy na miejscówkę, bo tu już jest 4 prawie, a już się robi ciemniej coraz wcześniej. Już są dłuższe noce. W prawo. Wiecie co? Idziemy tutaj na wieżę widokową. Tu jest wieża widokowa taka dosyć wysoka. Wleziemy na górę, jak dam radę w tym słońcu. I zobaczymy, czy nam fajnie.